Jesień 1795 roku. Bez ostatecznej bitwy, bez epickiego oblężenia, bez kapitulacji na otwartym polu. 3 mężczyzn podpisuje dokument. W różnych tygodniach, na różnych dworach, w 3 stolicach, które ledwo się ze sobą komunikowały. Pierwszy podpisuje w Petersburgu, drugi w Berlinie, trzeci w Wiedniu. Dokument nie wypowiada wojny, nie wyznacza tymczasowych granic, nie żąda reparacji. On wymazuje kraj. Polska, państwo istniejące od ponad 800 lat, przestaje istnieć na papierze. Jego terytoria zostają rozdane, armia rozwiązana, stolica zajęta. I wtedy 3 imperia czekają. Ponieważ tym, czego żadne z nich nie potrafiło zapisać w dokumencie, było pytanie, które tamtej jesieni pozostało bez odpowiedzi. Co zrobić z narodem, który odmawia zniknięcia wraz ze swoim państwem? Odpowiedź na to pytanie zajęłaby 123 lata. W nowoczesnej historii Europy nie ma drugiego takiego przypadku. Kraj znika z mapy. Nie na jedno pokolenie, na 123 lata. 3 różne imperia zarządzają jego terytorium, zakazują jego języka, piszą na nowo jego historię i uczą jego dzieci po rosyjsku, niemiecku lub węgiersku. A na koniec kraj wraca. Nie jako cień tego, czym był, ale jako suwerenne państwo z armią, wynegocjowanymi granicami i miejscem na konferencji pokojowej, która nakreśliła Europę na nowo. Pytanie, na które odpowiada ten film, nie jest patriotyczne, jest historyczne. Jaki jest mechanizm, dzięki któremu tożsamość narodowa przetrwała zniszczenie państwa, które ją chroniło? Czego dokładnie 3 imperia nie zdołały skonfiskować? Bo próbowały konsekwentnie, brutalnie, legislacją i masowymi deportacjami i poniosły klęskę. Zanim jednak zrozumiemy, jak Polska się odrodziła, trzeba zrozumieć coś, czego podręczniki szkolne z czasów reżimu komunistycznego nigdy nie uczyli uczciwie. Polska nie została zniszczona tylko przez wrogów zewnętrznych. Wrogowie zastali drzwi otwarte od wewnątrz. Rzeczpospolita Obojga Narodów, jak Polacy nazywali swoje państwo, była na papierze jedną z największych potęg terytorialnych Europy. W XVII wieku jej terytorium rozciągało się od Bałtyku niemal po Morze Czarne. Miała tradycję parlamentarną, która wyprzedzała większość europejskich królestw. Było to również państwo, które wynalazło idealny mechanizm do własnej destrukcji. Liberum veto, prawo każdego posła szlacheckiego do samodzielnego unieważnienia każdej decyzji parlamentu, zostało użyte po raz pierwszy w 1652 roku. Od tego momentu każda reforma zagrażająca interesom jakiejś frakcji mogła zostać zablokowana przez jednego człowieka. Prusy i Rosja odkryły coś cennego. Mogły płacić posłom, by wykonywali tę pracę za nie. W ciągu około stulecia w przybliżeniu 1/3 sesji polskiego parlamentu zakończyła się bez uchwalenia jakichkolwiek ustaw. Wiele z nich zostało sabotowanych przez zagraniczne złoto. Kiedy w 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru, nie był on podbojem militarnym. Był ściągnięciem długu, który Polska zaciągnęła u samej siebie. I oto szczegół, o którym podręczniki rzadko wspominają. Polską odpowiedzią na pierwszą amputację terytorialną nie był upadek, na który liczyły 3 imperia. Była nią konstytucja. W maju 1791 roku, niecałe 20 lat po utracie 1/3 terytorium, Polska uchwaliła pierwszą nowoczesną spisaną konstytucję w Europie, drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych. Zniosła liberum veto, stworzyła sprawną władzę wykonawczą, uznała prawa mieszczan i chłopów. Rosja wróciła 14 miesięcy później. Konstytucja była dokładnie tym pretekstem, którego potrzebowała caryca Katarzyna II,
dowodem na to, że Polska staje się zbyt silna, by dało się ją kontrolować. W 1793 roku wojska rosyjskie wkroczyły do kraju, wymusiły unieważnienie konstytucji i zajęły kolejną 1/3 terytorium. 2 lata później nastąpił trzeci rozbiór i dokument, który widzieliśmy jesienią 1795 roku. Paradoks jest brutalny. Moment, w którym Polska była najbliżej ratunku, był tym, który przyspieszył jej koniec jako państwa. 3 imperia, 3 metody wymazywania, jedna wspólna porażka, która stała się widoczna dopiero 123 lata później. Rosja postawiła na asymilację siłą, obowiązkowy język rosyjski w szkołach, masowe deportacje na Syberię po każdym powstaniu. Prusy Bismarcka postawiły na systematyczną germanizację. Wykupywały ziemię od Polaków, by osadzać na niej niemieckich kolonistów, atakowały Kościół katolicki, który był głównym nośnikiem zachowania polskiej tożsamości w ich prowincjach. Austria, paradoksalnie, poszła w przeciwnym kierunku. Po 1867 roku Polacy w Galicji zyskali znaczną autonomię kulturową, a Kraków stał się intelektualnym centrum całego polskiego świata. Każde z 3 imperiów wybrało inną metodę. Wszystkie 3 zawiodły w ten sam sposób. Zakazując języka polskiego w rosyjskich szkołach, stworzyły tajne nauczanie, tak zwane latające uniwersytety, które działały w prywatnych domach z nauczycielami regularnie zmieniającymi adresy, by uniknąć policji. Jedną z uczennic tych sieci w Warszawie była Maria Skłodowska, którą świat poznał później jako Marię Curie, pierwszą kobietę, która zdobyła Nagrodę Nobla. Imperium Rosyjskie zakazało nauczania po polsku, a mimo to ukształtowało naukowca, który 2-krotnie zdobył Nagrodę Nobla. Atakując kościół w prowincjach pruskich, Bismarck zmienił niedzielną mszę w akt narodowego oporu. Polak wchodzący do kościoła nie tylko praktykował religię, potwierdzał przynależność do narodu, o którym państwo niemieckie wolałoby, żeby zapomniał, kim jest. A pozwalając na autonomię kulturową w austriackiej Galicji, Imperium Habsburgów nieświadomie sfinansowało zachowanie całego archiwum polskiej tożsamości, literatury, historiografii, teatru, które po 1918 roku zostało reimportowane do pozostałych zaborów. Ale zachowanie języka to nie to samo, co wyzwolenie kraju. Ktoś musiał przerzucić most między jednym a drugim i ta osoba spędziła dużą część życia na wygnaniu, w syberyjskiej celi lub dowodząc partyzantami zarejestrowanymi jako klub strzelecki. Ten kanał istnieje po to, by opowiadać takie historie. Te, które reżim próbował pogrzebać, te, które komunistyczne podręczniki deformowano i te, o których Zachód rzadko opowiadał z należytą uwagą. Nie dlatego, że jest to polska wersja faktów, ale dlatego, że to się wydarzyło naprawdę. Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku na terytorium pod kontrolą rosyjską, w rodzinie drobnej polskiej szlachty. W wieku 19 lat został po raz pierwszy aresztowany przez władze carskie, oskarżony o spisek przeciwko carowi Aleksandrowi III, zbrodnię, którą faktycznie popełnił jego starszy brat, a za którą Piłsudski zapłacił razem z nim. Spędził 5 lat na Syberii. Wrócił z wnioskiem, którego żaden wcześniejszy polski przywódca nie sformułował tak jasno. Polska nie może się wyzwolić, dopóki stoją 3 imperia, które ją podzieliły. Jedynym możliwym oknem byłby jednoczesny lub przynajmniej sekwencyjny upadek wszystkich 3. A to okno historycznie otwierało się tylko podczas europejskiej wojny na pełną skalę. Piłsudski spędził kolejne dekady czekając na tę wojnę i przygotowywając się do niej. W austriackiej Galicji, gdzie polska aktywność polityczna była dozwolona, zakładał paramilitarne stowarzyszenia szkoleniowe, oficjalnie zarejestrowane jako kluby strzeleckie.
Dla władz austriackich był to sport. Dla polskich rekrutów, którzy do nich wstępowali, było to przygotowanie do dnia, w którym Europa pogrąży się w wojnie. W sierpniu 1914 roku, kiedy rozpoczęła się I wojna światowa i Europa weszła dokładnie w taki konflikt, jaki przewidział Piłsudski, miał on już trzon wyszkolonych żołnierzy gotowych do wyjścia w pole. Zakład Piłsudskiego był uważany przez wielu współczesnych za szaleństwo. Aby Polska mogła się odrodzić, konieczne było, by Rosja przegrała z Niemcami, Niemcy przegrały z Francją i Anglią, a Austria zniknęła wraz z nimi. 3 imperia musiałyby upaść w tym samym konflikcie. Tak się stało. W listopadzie 1918 roku wydarzyło się to, co wydawało się niemożliwe. Car Mikołaj II abdykował, a imperialna Rosja zniknęła w ogniu rewolucji. Niemcy przegrały wojnę i podpisały zawieszenie broni. Cesarstwo austro-węgierskie rozpadło się na kawałki. Austrię, Węgry, Czechosłowację, każdy dla siebie. 3 imperia, które podzieliły Polskę w 1795 roku, przestały istnieć w tym samym 4-letnim odstępie czasu. Piłsudski wjechał do Warszawy 11 listopada 1918 roku, w tym samym dniu, w którym ogłoszono zawieszenie broni na Zachodzie i ogłosił przywrócenie państwa polskiego. 123 lata, 3 imperia, zakład, którego realizacja zajęła dekady. I wtedy, 2 lata po odzyskaniu niepodległości, armia Rosji Radzieckiej, tak zwana Armia Czerwona Lenina, stanęła u wrót Warszawy. Polska przetrwała 123 lata okupacji, by niemal zostać zniszczona w ciągu 2 lat niepodległości. To, co wydarzyło się w kolejnych tygodniach, Bitwa Warszawska z sierpnia 1920 roku, którą Polacy nazywają cudem nad Wisłą, jest jednym z najbardziej decydujących epizodów XX wieku. Bardziej decydujących niż Zachód kiedykolwiek przyznał. 1918 rok był tylko pierwszym z 3 odrodzeń, a każde z nich miało inny koszt. Odrodzenie z 1918 roku, to pełne nadziei, było również czasem natychmiastowego chaosu. Polska, która wyłoniła się w listopadzie tamtego roku, nie miała zdefiniowanych granic. W ciągu kolejnych 3 lat toczyła jednoczesne wojny z Ukrainą, Litwą, Czechosłowacją i Rosją Radziecką. Państwo, które czekało 123 lata na istnienie, musiało bronić się na 4 frontach jednocześnie, zanim jeszcze ukończyło swoją konstytucję. Odrodzenie z 1945 roku było odrodzeniem na grobach. II wojna światowa zniszczyła Polskę w sposób, w jaki nie udało się to w 1795 roku. 6 milionów zabitych obywateli polskich, co 6. Polak nie przeżył. Warszawa została celowo zburzona przez nazistów po powstaniu w 1944 roku. Nie podczas walk, ale później, jako zimna i zaplanowana kara, dzielnica po dzielnicy, aż 85% miasta stało się gruzami. Kiedy Sowieci wkroczyli w styczniu 1945 roku, zastali stolicę, która była dosłownie polem gruzów. Polska w 1945 roku odrodziła się, ale oddana pod nową okupację. Istniało państwo, nie było realnej suwerenności. I reżim, który rządził w latach 1945–1989, powtarzał z pewnymi wariacjami ten sam błąd, który popełniły przed nim 3 imperia. Próbował kontrolować pamięć, pisał historię na nowo w podręcznikach. Stworzył dokładnie ten sam głód wolności, który zawsze wywołuje tłumienie. Odrodzenie z 1989 roku, jedyne bezkrwawe, było również najtrudniejsze w inny sposób. Wymagało od narodu przyzwyczajonego do walki z bronią w ręku, by nauczył się zwyciężać bez niej, by przekuł dekady podziemnego oporu w zdolność polityczną, by zbudował instytucje w kraju, w którym sprawne instytucje
zostały zniszczone przez 2 kolejne okupacje. To było, miarą której nie liczy się zabitych, najkosztowniejsze z tych 3 odrodzeń. Wróćmy do jesieni 1795 roku. 3 mężczyzn podpisało dokument, który wymazywał kraj z mapy. Zrobili to z przekonaniem, które nowoczesne państwa europejskie zawsze miały, że naród bez państwa to tylko ludność czekająca na asymilację, że język bez oficjalnej szkoły umiera w ciągu 2 pokoleń, że pamięć bez instytucji, które by ją chroniły, rozmywa się. Mylili się w każdym punkcie. Zakazany język stał się święty. Polski, mówiony w domu, nauczany w tajnych sieciach, modlony w zniemczonych kościołach, nabrał ładunku, którego nie niesie żaden język oficjalny. Był to język świadomego wyboru, tożsamości, która coś kosztowała. Zniszczone państwo przeniosło tożsamość tam, gdzie żadna armia nie potrafi dotrzeć. Do pamięci rodzinnej, do literatury, do prostego aktu uczenia dziecka nazwy miejsca, w którym urodzili się jego dziadkowie, kraju, którego mapa już nie pokazywała. A 3 imperia, które podpisały ten dokument w 1795 roku, Rosja, Prusy, Austria, wszystkie miały jako symbol państwowy czarnego orła. 3 czarne orły. 3 imperia kontrolujące połowę Europy. I wszystkie 3 zniknęły. Biały orzeł widnieje dziś w godle Rzeczypospolitej Polskiej. Przetrwał wszystko. 3 imperia, które próbowały go wymazać. Nazistów, którzy zburzyli Warszawę cegła po cegle. 50 lat komunistycznego reżimu, który pisał historię na nowo. On wciąż tam jest. Tak jak był zawsze, tak jak zawsze będzie. Odrodzić się raz może być szczęściem. Odrodzić się 2 razy okolicznością. Ale odrodzić się 3 razy przeciwko 3 imperiom, które w 3 różnych momentach ogłosiły ostateczny koniec, to coś innego. To dowód na to, że w polskiej tożsamości jest coś, czego żaden traktat nie może skonfiskować i żadna armia nie może okupować. Coś, co przechodziło od babci na wnuka szeptem, od księdza do dziecka w zakazanym języku polskim, od powstańca do powstańca w tajnych listach. Coś, co ty, oglądając ten film, wciąż niesiesz. Odziedziczone, bez potrzeby wyjaśnień. Tamtych 3 mężczyzn podpisał wyrok na Polskę w 1795 roku. To nie zadziałało. Ostatnia kwestia. I na te nie ma jednej prawowej odpowiedzi. Z 3 odrodzeń, które kosztowało najwięcej? Rok 1818 przyszedł po 123 latach czekania i niemal natychmiast został zagrożony zniszczeniem. Rok 1945 przyszedł na 6 milionach trupów i oddał kraj pod nową okupację. Rok 1989 był jedynym bezkrwinym, ale niektórzy twierdzą, że właśnie dlatego był najtrudniejszy, bo wymagał od narodu przyzwyczajonego do walki bronią, by nauczył się wygrywać bez niej. Twoja rodzina przeżyła któryś z tych momentów. Twój dziadek, twój ojciec, ty sam. Napisz w komentarzach, które odrodzenie uważasz za najbardziej niezwykłe i dlaczego. Nie pytam o to, co mówią książki, pytam o to, co zachowała twoja rodzina. Jeśli dotarłeś aż tutaj, widzisz, że ten kanał istnieje po to, by opowiadać historię, którą reżim próbował pogrzebać. Jeśli uważasz, że ta historia zasługuje na wysłuchanie, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnego filmu.